Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo serdecznie. Dla tych, których z Państwa widzę dzisiaj po raz pierwszy, chcę się przedstawić. Nazywam się Marcin Worecki i reprezentuję firmę VIP. Dziękuję za przybycie zaproszonych gości reprezentujących lokalne zakłady przemysłowe, w tym reprezentantów firmy Shiloh Industries z Bielska-Białej. Dziękuję bardzo za przybycie. Dziękuję za obecność doktorów Akademii Techniczno-Humanistycznej z Bielska-Białej, Katedry Podstaw Budowy Maszyn, którzy zajmują się przygotowaniem opinii o innowacyjność naszego rozwiązania. Dziękuję za obecność i wsparcie ze strony Agencji Rozwoju Regionalnego z Bielska-Białej, z którą kończymy proces preinkubacji nowej spółki o nazwie InnerWeb, spółka ZOO, która odpowiedzialna będzie za realizację usługi instalacji prezentowanego systemu. Dziękuję również za obecność przedstawicieli firm współpracujących z nami przy projekcie InnerWeb, Beskidzkie Biuro Konsultingowe z Bielska-Białej, które wspiera nas w przygotowaniu wszystkich wniosków o dofinansowanie środków regionalnych na dalszy rozwój naszej działalności. Panią mecenas Katarzynę Tarnawek-Wójć z Kancelarii Radców Prawnych Marek Płonka i Partnerzy, która jest naszym wspólnikiem i wsparciem we wszystkich kwestiach prawnych. Firmę Interseed wraz z moim wspólnikiem Piotrem Dąbrowskim, która odpowiedzialna jest za całe nasze oprogramowanie, w tym za te wszystkie nieprzespane noce, które pozwoliły nam być dzisiaj tutaj. Firmę TOP, Techniczna Obsługa Przemysłu, reprezentowaną przez prezesa Piotra Matuszny, która wspiera nas w całym procesie instalacyjnym. Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom, w tym członkom Regionalnej Izby Przemysłu i Handlu z Bielska-Białej oraz tych wszystkich, którzy wspierają nas swoją radą, w tym interim menadżerowi Adamowi Wojciechowskiemu oraz prezesowi Eugeniuszowi Osika, który udostępnił nam jeden ze swoich nowych lokali w centrum Bielska-Białej, do którego przenosimy siedzibę naszej firmy od przyszłego miesiąca. Liczę na to, że prezes dołączy do nas w trakcie prezentacji. Prezentacja składać będzie się z dwóch części. W pierwszej opowiemy o tym, czym jest InnerWeb, a w drugiej przeprowadzimy demonstrację naszego oprogramowania. A więc czym jest InnerWeb? InnerWeb to nie jest produkt. Jest to złożona usługa instalacyjna, która składa się z trzech podstawowych elementów. Pierwszą z nich jest sieć urządzeń iBeacon, którą instalujemy na terenie całego zakładu przemysłowego. We wszystkich potencjalnych miejscach pracy, przy maszynie, w pomieszczeniach socjalnych, pomieszczeniach biurowych, wszędzie tam, gdzie mogą być na terenie zakładu prowadzone jakiekolwiek prace. Wszystko po to, aby zasięgiem tych urządzeń pokryć obszar całego zakładu przemysłowego. Drugim elementem naszej usługi InnerWeb jest instalacja oprogramowania, które instalowane jest na wybranych komputerach i na wszystkich urządzeniach mobilnych, które obsługują zarówno system Android, jak i iOS. I ostatni, najważniejszy element, trzeci, nasza usługa wprowadza nową kulturę pracy. Dzięki wdrożonym seriom odpowiednich szkoleń zmieniamy to, w jaki sposób pracownicy przeprowadzają procesy organizacyjne przy tworzeniu pozwoleń na pracę, o czym będę zaraz mówił w dalszej części. Co tak naprawdę zapewnia InnerWeb? Co daje? Też trzy podstawowe funkcje. Tych funkcji jest znacznie więcej na potrzeb prezentacji. Opowiem tylko o trzech najważniejszych. Pierwszą funkcją jest wprowadzenie postępu i zastąpienie obecnego systemu pozwoleń w formie papierowej, pozwoleń na pracę i pracę szczególnie niebezpieczne. I zastąpienie ich e-pozwoleniami. Drugą najważniejszą funkcją jest stały nadzór przedpożarowy. Na ten system przedpożarowy, na sposób, metodę i to, w jaki sposób jest to zorganizowane w InnerWebie, złożyliśmy w maju wniosek patentowy do Europejskiego Urzędu Patentowego, aby chronić to rozwiązanie. I trzecią funkcją jest udostępnienie modułu geolokalizacyjnego
pracowników oraz sprzętu na terenie zakładu, na terenie, który jest objęty zasięgiem działania urządzenia IBICON, które, jak się Państwo rozejrzą, można zobaczyć, jak wyglądają dokładnie. Pomysł na projekt InnerWeb powstał w 2015 roku. Wtedy to te urządzenia miały już 2 lata, czy dopiero 2 lata, a smartfony, czyli telefony, które mogłyby obsługiwać aplikacje mobilne, obejmowały dopiero około 50% całego rynku. Nie był to dobry moment na to, żeby wdrażać tego typu systemy. Jednak od tamtej pory stopniowo pracowałem nad tym, żeby rozwijać ten system, to jak ma dokładnie działać, jak pracować, aby w okresie dzisiejszym móc wdrażać ten system już w pełni, ponieważ zarówno pod względem technologicznym, produkcyjnym urządzenia są dostępne, jak i zaplecze, czyli praktycznie każdy z nas posiada w tym momencie smartfon, jest dostępny od ręki, nie trzeba do tego żadnego dodatkowego sprzętu. Pierwszy raz na hali produkcyjnej pojawiłem się w 2005 roku. Był to okres, rok po tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej. Wtedy to na hali przemysłowej nie trzeba było żadnych pozwoleń, żeby wykonywać pracę. Państwo dobrze pamiętają. Jednak w kolejnych latach ten system pozwoleń zaczął się bardzo dynamicznie rozwijać. Dzisiaj w niektórych zakładach pochłania już nawet kilkaset tysięcy złotych ogólnych kosztów w skali roku. Cały czas się rozrastając, nie dając tak naprawdę nic więcej w zamian. Poza tym, że jest wymagany, zapewnia chwilowe bezpieczeństwo w danym miejscu pracy, a po ich zakończeniu nie zostaje nawet ślad, nie mamy informacji zwrotnej, archiwum danych, praktycznie nic więcej. Gdybym Państwa teraz zapytał, co dzieje się w Waszym zakładzie przemysłowym, w chwili obecnej, ile prowadzonych jest prac, ile jest firm zewnętrznych, co wykonują, czy potrafiliby Państwo udzielić informacji na ten temat? Uważam, że powinniśmy. Żyjemy w XXI wieku i powinniśmy znać odpowiedzi na te pytania. Technologie są powszechnie dostępne i nie powinno to już stanowić problemu. Spójrzmy na to, na zakład przemysłowy z perspektywy menadżera, koordynatora, dyrektora zakładu. To w Państwa rękach, w rękach menadżera jest już teraz możliwość, żeby wpłynąć i zmienić kulturę pracy. Aby w każdym możliwym miejscu świata, w dowolnej lokalizacji, w dowolnym czasie mieć możliwość do wglądu do tego, co aktualnie dzieje się na Waszym zakładzie. Gdzie są prowadzone prace, jakiego to są typu prace i żeby móc sprawdzić, czy to są prace prowadzone z zamówienia, czy to są prace dodatkowe, sprawdzić, kto pracuje w tych miejscach, a nawet przeanalizować to, ile dana osoba już pracuje, jak długo wykonuje te czynności, jakie posiada uprawnienia. Kierownictwo produkcji chce wiedzieć, czy maszyny pracują. Dział zakupów chce wiedzieć, czy dany projekt został już zrealizowany, czy zamówienie można już fakturować, czy zostało to już zakończone. Czy zakres wykonanych prac spełnia to, co było opisane w ofercie. Dział BHP chce mieć pewność, czy prace prowadzone są w sposób bezpieczny i czy wszyscy pracownicy posiadają aktualne uprawnienia i czy, co najważniejsze, miejsce pracy zostało w należyty sposób zweryfikowane, sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa. Brygadzista, kierownik linii, opiekun, koordynator prowadzonych prac chcą od razu wiedzieć, jeżeli jakiekolwiek prace są prowadzone u nich na danym obszarze, które są
pod ich zakresem kompetencji. Sama sieć iBeacon na zakładzie to otwiera wrota do wielu nowych rozwiązań. I w kolejnych latach jestem przekonany, że Państwo będą się prześcigać w możliwych zastosowaniach tego systemu i tym, jak można jeszcze ten system wykorzystać. To, o czym mówię dzisiaj, jest w zasadzie takim podstawowym zastosowaniem, od którego można iść dalej, rozwijać go i dostosowywać już pod własne potrzeby w tych celach, które będą mogły zastępować, realizować procesy, które są u Państwa w zakładach. System przedpożarowy i system pozwoleń to tak jakby powiedzieć A, B. Później geolokalizacja, zgłaszanie awarii w konkretnej danej lokalizacji, w której się osoba, która zgłasza awarię, znajduje. Zdalne LOTO, czyli system lockout-tagout, na bezprzewodowe kłódki na odcisk palca, które są odblokowywane przez nasz system. Takie kłódki już są dostępne w sprzedaży, już istnieją. Wystarczy je odpowiednio skonfigurować i system LOTO już nie potrzebuje ani ogromnej ilości kłódek, zawieszek, ani nawet kluczy. Jest uruchamiany i obsługiwany zdalnie przez system. Połączenie głosowe na terenie zakładu. Wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której dzwonicie do swojego współpracownika na hali, a telefon Wam pokazuje informację, że on stoi 30 metrów od Was. Lepiej podejść po prostu do niego i z nim porozmawiać. Prawdopodobnie jest gdzieś za ścianą lub na linii obok. Czy zawsze trzeba dzwonić? Historia prac na danej maszynie. Kiedy jestem w jakiejś lokalizacji, od razu widzę to, co było w tym miejscu już wcześniej wykonywane. Mogę sobie przejrzeć, sprawdzić instrukcję tej maszyny oraz wszystkie zadania specjalne, które może wykonywać operator w sytuacjach, kiedy nastąpi taka potrzeba. Nie trzeba tych informacji nigdzie szukać, one po prostu są na wyciągnięcie ręki. Przemysł 4.0 w pełnej okazałości. Nowa wiedza, nowe dane, nowe możliwości. Spójrzmy teraz na to, ile trwa proces instalacji takiego systemu InnerWeb. Tak naprawdę z naszej strony potrzeba tylko jednego dnia, żeby się z Państwem spotkać i określić, jak duży posiadacie zakład przemysłowy, złożyć ofertę. A po otrzymanym zamówieniu potrzebujemy około 6 tygodni do tego, aby w naszej siedzibie przygotować się do tego, skonfigurować potrzebny sprzęt i przyjechać do Państwa na zakład w celu dokonania instalacji, która zajmowałaby nie dłużej niż 3 tygodnie. Przyjechalibyśmy wtedy z zespołem i zainstalowali całą sieć na terenie Państwa zakładu we wszystkich dostępnych lokalizacjach, przy każdej maszynie, w pomieszczeniach biurowych, w pomieszczeniach socjalnych oraz specjalnych magazynach, wszędzie tam, gdzie mogą być prowadzone prace, po to, żeby sieć objęła cały obszar zakładu. A równolegle prowadzilibyśmy jeszcze szkolenia dla różnych grup pracowników, aby przeszkolić ich do tego, jak najlepiej wykorzystać działanie naszego systemu. Są dwa powody, dla których jest możliwe, żeby taki system zainstalować w tak krótkim czasie. Najważniejszym, pierwsze jest to, że jest to system autonomiczny. Czyli niezależnie od tego, co u Państwa aktualnie jest na zakładzie, instalujemy go, ponieważ system jest niezależny, więc nie potrzebujemy niczego z niczym konfigurować. A drugi, najważniejszy punkt jest taki, że nie zatrzymujemy procesu produkcyjnego. Te urządzenia są bardzo kompaktowe, bardzo łatwo je umieścić, zainstalować, zamocować w odpowiednim miejscu, a reszta już jest jak gdyby po stronie naszych programistów, wdrożeniowców, którzy odpowiednio skonfigurują wszystkie parametry, żeby cała sieć i system w odpowiedni sposób działał. Tak moim zdaniem powinna wyglądać sprawnie przeprowadzona instalacja. Szybko, ale dokładnie. Z naciskiem na wsparcie w procesie dalszej edukacji i szkoleń, które prowadzone powinny być regularnie w celu utrwalenia nowych nawyków.
Dopiero od stycznia przyszłego roku udostępniać będziemy już nasz system w charakterze komercyjnym po powstaniu spółki Innerweb. Do tego czasu zachęcam Państwa do spotkania z nami, przedstawienia swoich oczekiwań i pomysłów i braniu czynnego udziału w testach, również na swoim zakładzie. Posiadamy ponad 1000 urządzeń, które do końca tego roku będziemy testować w warunkach produkcyjnych, aby odpowiednio dopracować parametry, ustawienia i usunąć wynikłe błędy. Spójrzmy teraz na to, ile kosztuje system Innerweb. Jeżeli weźmiemy pod uwagę dowolny, średniej wielkości zakład produkcyjny, wielkości około 30 000 m2 i określimy, że wielkość sieci będzie obejmować 1000 lokalizacji, łącznie z wszystkimi maszynami, pomieszczeniami, specjalnymi miejscami biurowymi, magazynami, przestrzeniami, które są też wokół niekiedy zakładów w różnych innych pomieszczeniach. I w tej sieci będzie działać około 100 użytkowników, zarówno po stronie zakładu przemysłowego, po stronie brygadzistów, menadżerów, osób, które chcą obserwować i weryfikować działanie systemu, jak również po stronie firm zewnętrznych, które na tym zakładzie realizują różnego typu prace, w tym również utrzymanie ruchu. To taki system, koszt instalacji całej takiej sieci wyniósłby około 300 000 złotych. A koszt utrzymania miesięczny wynosiłby około 6 000 złotych. Przy takiej wielkości systemu. W tym jest wliczone oczywiście utrzymanie całego serwera. Z naszej strony serwis, który dba o to, żeby system sprawnie działał i następowały wszystkie aktualizacje potrzebne do tego, żeby system właściwie działał. Duże zakłady będą mogły w pełni wykorzystać możliwość tego systemu, jego wpływ na oszczędności i możliwości, jakie niesie ze sobą nowa wiedza i wgląd do archiwizowanych danych. Dlaczego te koszty są tak niskie, biorąc pod uwagę systemy informatyczne? Ponieważ stawiamy sprawę uczciwie. Skoro ten sam produkt oferujemy różnym klientom, jest on uniwersalny, to nie będziemy obciążać go kosztami za to oprogramowanie. A każdy kolejny klient, który będzie korzystał z naszego systemu, tylko wpłynie na to, że wdrażając kolejne pomysły, będziemy mogli ten system stale rozbudowywać, co będzie wpływać również na osoby, które już wcześniej będą system posiadać. Przygotowaliśmy też foldery prezentujące przykładową ofertę oraz instrukcje obsługi. Są przygotowane dla Państwa, także w przerwie przed demonstracją czy po prezentacji zachęcam do pobrania sobie tych informacji. Spójrzmy teraz na cały system z perspektywy firm zewnętrznych. Kiedy firma zewnętrzna dostaje zlecenie na wykonanie jakiejś czynności na terenie zakładu przemysłowego, to w dniu umówionym przez koordynatora, opiekuna przyjeżdża na zakład w wybrane, wskazane miejsce, aby przeprowadzić czynności związane z pracą. I bierze wtedy swój telefon, z którego uruchamia pozwolenie na pracę. To, jak to się odbywa, będzie przedstawione w drugiej części demonstracyjnej. Informacja to nie jest otwarcie pozwolenia, tylko wysłanie jak gdyby wniosku o to, żeby pozwolenie na pracę zostało otwarte. I ta informacja dociera do wszystkich osób, które się ściśle są związane z tą lokalizacją, czyli osoba, która zleciła tą pracę, wszystkie osoby, które są odpowiedzialne za ten obszar, do brygadzisty, do kierownika danej linii, jak również do działu BHP. Informacja ta trafia automatycznie w momencie wystawienia. I od momentu, kiedy prace te zostaną zatwierdzone, to miejsce tych prac jest już chronione. Cały proces zajmuje ponad 12 razy mniej czasu niż aktualnie system, który wymaga tego, żeby się po pierwsze przemieszczać po zakładzie i wykonywać nawet kilkaset metrów
Średnio nawet na niektórych zakładach to dochodzi do kilometra, kiedy trzeba pokonać drogi, żeby wszystkie zaliczyć odpowiednie punkty i pozbierać właściwe podpisy, żeby rozpocząć pracę. Jest jeszcze jedna istotna informacja. W przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, to system wymaga, żeby miejsce pracy zostało zweryfikowane przez wykwalifikowanego pracownika. W tym wypadku jest to zwykle brygadzista linii lub osoba, która posiada uprawnienia do tego, żeby zatwierdzić na przykład pracę na wysokości czy pracę z ogniem. Bez tego zatwierdzenia, które jest dokładnie w tym miejscu, gdzie jest pracy, system nie zezwoli na to, żeby prace zostały otwarte. Ze względu na to, że osoba weryfikująca też musi być jak gdyby widoczna przez naszą sieć. Jeżeli będzie w innej lokalizacji, w swoim biurze czy poza zakładem, takie prace nie zostaną zatwierdzone. W miarę rozwoju dawnego systemu pozwoleń na pracę, gdzie powstawały coraz więcej ilość nowych formularzy, a ilość pracy, która była zlecana tym samym pracownikom, którzy ten system mieli prowadzić, powstało pewne zagrożenie, pewne ryzyko, początkowo niewidoczne. Było to ryzyko związane z tym, że w przypadku dużej ilości natężenia prac, które się ma na głowie, ludzie automatycznie zaczną skracać pewne procedury, wykonywać coś niedokładnie tak, jak sobie pomysłodawca systemu pozwoleń papierowych opracował. Istniało ryzyko, że te pozwolenia były wypisywane nie w tych miejscach, w których prowadzone są prace. Omijany był proces weryfikacji miejsca pracy i wracało się jak gdyby do tego systemu, który istniał wcześniej, wypełniając tylko w sposób automatyczny te same uniwersalne pozwolenia, które można powiedzieć po 20-30 razie ktoś już na pamięć wie, jak go wypełnić. Jeżeli jednak jest system, który daje korzyści każdej ze stron, jest prosty i łatwy w obsłudze i zredukuje ten czas kilkunastokrotnie, to jest duża szansa, że wpłynie on w znaczący sposób na poziom bezpieczeństwa prowadzonych prac. I w kolejnych latach będzie mógł się rozwijać i jeszcze bardziej podnosić ten poziom bezpieczeństwa. Jesteśmy na takim etapie teraz, że stary system pozwoleń już osiągnął taki poziom, że dokładanie kolejnych pozwoleń już nie daje tego efektu. Działa w ogóle w przeciwny sposób niż zamierzony. Więc żeby pokonać tą drogę i dokonać postępu, trzeba w ogóle totalnie, zupełnie zmienić koncepcję tego, jak to powinno być organizowane. Spójrzmy teraz na to, jakie współczynniki, na jakie rzeczy wpływa nasz system, co tak naprawdę się zmienia. Po pierwsze, redukowanych jest, wprowadzając naszą kulturę pracy, redukowana jest ilość zużywanego papieru i formularzy. Jest redukowana ilość marnowanego czasu. I co najważniejsze, redukowane jest ryzyko wystąpienia pożaru na zakładzie przemysłowym, który jest w sumie najważniejszym czynnikiem, który wprowadza nasz system. Poza tym następuje utrzymanie obecnych kosztów, które w drobny sposób są redukowane, i następuje wzrost produktywności zarówno po stronie pracowników zakładu przemysłowego, jak i pracowników firm zewnętrznych. Następuje wzrost poziomu bezpieczeństwa oraz nieopisana ilość nowych informacji i wglądu do tego, co się dzieje w systemie, do danych związanych z ryzykiem prowadzonych prac, z których można wyciągać zupełnie nowe wnioski i patrzeć na wszystko z zupełnie innej perspektywy. W skali jednego zakładu postęp w kulturze pracy jest znacząco odczuwalny. W skali całej korporacji postęp ten może wpłynąć w znaczący sposób na państwa konkurencyjność rynkową. Jest to pierwszy na świecie taki system. Wszystkie zakłady objęte dyrektywą Seveso III, czyli zakłady podwyższonego ryzyka,
mogą za pomocą tego systemu wykazać się działaniem redukującym ryzyko powstania pożaru, które w przypadku powstania katastrofy naturalnej wpłynęłoby na otaczające środowisko lokalne. Mówiąc o ochronie na koniec, chcę jeszcze wyjaśnić, dlaczego InnerWeb nazywamy systemem przedpożarowym. Kiedy na zakładzie prowadzone są prace z użyciem ognia, nasz system monitoruje to miejsce pracy, analizując to, czy wszyscy pracownicy w tym miejscu się znajdują. Gdyby zaczęli je opuszczać, to nasz system poinformuje ostatnią osobę, że już jest w tym miejscu sama i że musi pilnować tego miejsca, ponieważ reszta to miejsce opuściła. Gdy jednak i ta ostatnia osoba odejdzie, w tym momencie uruchomiony zostaje alarm. I nasz system wysyła informacje do tych pracowników, że pozostawili to miejsce, również do innych, którzy są w pobliżu, żeby jak najszybciej przyjść w to miejsce i zapewnić obecność przy gaśnicy, żeby nie doszło do sytuacji, gdzie to miejsce pracy jest pozbawione nadzoru. A gdy pracownicy wrócą, to system wraca do normy, informacja dociera, że miejsce pracy jest już bezpieczne i można wrócić do swoich czynności. To właśnie źle przygotowane miejsce pracy, źle dobrany sprzęt do prac pożarowo-niebezpiecznych oraz nieodpowiedni nadzór nad miejscem pracy jest jedną z najczęstszych przyczyn powstawania pożarów na zakładach przemysłowych. Na podstawie danych, które są zebrane w Czerwonej Księdze Pożarnictwa opracowanej przez Państwową Straż Pożarną, na podstawie wszystkich wypadków, które odbyły się w latach 2004-2013 na terenie naszego kraju. 25% z nich to właśnie nieodpowiedzialność osób dorosłych w trakcie wykonywania czynności związanych z ogniem. Jeszcze pozostałe 25% to są nieznane przyczyny. Ja mógłbym ze swojego doświadczenia dołożyć jeden z nich, a mianowicie powstanie pożaru po czasie. Kiedy jesteśmy z pracownikami, rozmawiamy i nagle zaczyna się palić obok nas, bo kilkanaście minut wcześniej ktoś ciął kątówką i iskra trafiła pod wannę do zalejonego papieru, do wnętrza maszyny i zaczęło się wtedy to dziać. Gdyby w tym momencie nie było nikogo przy gaśnicy, to doszłoby do strat w wysokości kilkuset tysięcy, spłonęłaby cała maszyna lub, co gorsza, można by było tego pożaru już nie powstrzymać. InnerWeb alarmuje kolejno pracowników w systemie alarmowym o coraz bardziej odpowiedzialnych stanowiskach. Czyli co każde 10 sekund system wysyła do coraz wyższej osoby informację, że to miejsce nie jest pod nadzorem. Jest to zrobione specjalnie po to, aby uczulić pracowników, że opuszczanie miejsca pracy lub doprowadzenie do takiej sytuacji, w których uruchamia się alarm, jest spowodowane z ich zaniedbania. Gdy nasz serwer informuje, że jest niski stan baterii albo że koledze z zespołu wyłączył się w ogóle telefon, to należy zainterweniować w taki sposób, aby monitorowane miejsce pracy było bezpieczne.